Easy, widzę ale, wszystkich. ale szczerze, twoja aparycja, jak z czapką, ty jak Grinch wyglądasz, jakbyś chciał zepsuć wszystkim święta po prostu. Nie musi chcieć. Słuchajcie dalej, to mega powiedz, a ty lubisz święta? On co roku powtarza, jak nagrywamy prezenty dla klientów, że on nienawidzi świąt. Wolę Wielkanoc, Znaczy, dlaczego? bo jest ciepło już. Myślę, że bo Normalne jedzenie jest wtedy. A to nienormalne. A, bo ty też ryb nie No. jesz. Nawet filet o fisza nie ma już w maku. Byliśmy, sprawdziliśmy. Ale Easy nie je ryb, on je tylko... Nie, no w maku jem rybę. Tylko fileta. Preferuję fileta. Ja to bym strzelał, że filety są z ryby. Ho, 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 dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego pod... False start. Offense. Ho, 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 dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i Grinch. Nie Kamil. Dzisiaj bardzo fajny odcinek, ponieważ rok temu przyjęliście go bardzo miło. Troszeczkę wyręczymy was za to, ponieważ postanowiliśmy odrobić pracę domową i przygotować naszą propozycję najlepszych prezentów na albo Mikołajki, albo na święta, albo na urodziny. Na każdą okazję. Na każdą okazję podzieliliśmy to na kilka sekcji. Będą prezenty do 100 zł, do 300 zł, do 500 zł, do 1000 i prezent Ultimate, który sprawdza się zawsze dla każdego. Tak. Sky is the limit, można powiedzieć. O, to po angielsku, od Johna Tak. Burke. Tomek, zaczynamy może naszym największym bęgerem, czyli skarpetami, ja proponuję. To masz. Proszę omówić produkt. Wzięliśmy tylko 2 pary do omówienia tak naprawdę. Jedne mamy wersję na rower, Tak, czyli wersję sportową. dokładnie, a druga wersja po rowerze cywilne. Tak, i ogólnie uwaga, bo to jest 29 zł, jak za Dokładnie. skarpety rowerowe. My tego sprzedaliśmy już pod 1000, mi się wydaje, a feedback jaki jest możecie sprawdzić w opiniach produktowych, bo to jest naprawdę fajne. A to są skarpety takie lifestyle'owe, w których chodzi się na co dzień i one są fajniusie, bo mają podeszwę bardzo grubą i w nich jak A się góra chodzi... cieniutka. Tak, i w nich jak się chodzi tak tup, 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 to jest mięciutko i na zimę w ogóle jak znalazł i o, jest filigranowy Rzucaj tam na zawodnik. kanapę. A te mają różne napisy, filigranowy zawodnik, podoba się Ugniatacz dla mnie, mocy są i ten czarne też. na MTB tiku tiku. Tak, A to co- będzie nad nowymi pomyśleć. A co oznacza tiku tiku? Nie powiem. I uwaga, najnowsza odsłona bidonu filigranowy zawodnik. I teraz uwaga, wszystkie firmy produkują tak naprawdę w 2 miejscach. Albo w firmie Elite, albo w Albo w firmie Tax. A my pojechaliśmy bardzo daleko na koniec świata, żeby znaleźć fabrykę, która zrobi dobry bidon, który przede wszystkim czym się charakteryzuje dobry bidon? Jest odpowiednio miękki, żeby się łatwo piło podczas jeżdżenia. Ten jest troszeczkę twardszy niżeli Elite, ale bardziej miękki niż Tax. Podobno napisy są dużo bardziej żywotne niżeli w Elicie. Fajnie, że jest przeźroczysty, czyli zawsze wiemy, ile mamy piciu, ale oto jest ważne. Ustnik. To ma nawet jakąś swoją nazwę, to jest chyba Watergate. Coś takiego to zostało nazwane, że przy jednym nacisku leci bardzo Leci dużo ten i wody. daj ten, bo tak. Te są też małe, a te są też duże. Tak, i są 2 wersje. Filigranowy zawodnik i podoba się dla mnie. Jestem dumny z naszego projektu designerskiego, co Tak. powiesz? Ładnie. Ja wezmę teraz o to, co mi się podoba. Klucz Torbuera. Tak zwane cygaro, uwaga, tak wiemy, to nie jest torka wręcz, to jest po prostu klucz imbusowy. Chytrówka taka, co? I to jest bardzo fajne. Ja sam posiadam to w domu, ponieważ uwaga, wkładamy tutaj odpowiedni, mamy imbusy, mamy klucz krzyżak, mamy I jakieś to tam jest klucz grzechotnik. 2 torksy. Uwaga, wkładamy i on jest normalnie na grzechotkę, że jak sobie kręcimy, to nie to musimy fajne. jak w zestawie imbusowym sobie tam przewracać tymi kluczami, majstrować i to się bardzo dobrze sprawdza. To jest bardzo fajna rzecz, 119 zł. No, co tu ci dać teraz? O. No co, kolejny największy. Myślisz, że to? Proszę opowiedzieć Tomek o produkcie. No co tu dużo opowiadać, dzwonek jest jaki jest, każdy widzi tak No naprawdę. o i generalnie dzwonek jak wyszedł, bo to jest designerski dzwonek, ale on uwaga, bo też działa bardzo fajnie. Nie... No jest no, jak w kościółku. Tak, ale uwaga, raz, że jest designerski, 2, że naprawdę bardzo dobrze działa. No nie jest to najtańszy dzwonek, ale to jest taki prezencik według mojej skromnej osoby, że on jest taki estetyczny, taki designerski, taki wow. Nie wiem, ja spaczony jestem na temat prezentów i... Dlaczegoż? Ładny dzwoneczek, ładne opakowanie. O, teraz to, co mi się podoba.
Pompeczka RWR. I teraz uwaga, pompka RWR jest stworzona na wzór lezyny, tylko kosztuje Połowę tego prawie. połowę tego, ale jakościowo można śmiało powiedzieć, Tomek, że to jest to samo co lezyny. A uwaga, fabryka, z której pochodzi, to jest fabryka pana, który w lezynę był tam dyrektorem czy kimś tam, przez co ta jakość jest naprawdę sztos. Jeszcze chyba nie widzieliśmy złego feedbacku na tą pompkę i co ważne jest na 2 rodzaje wentyla, na Presta i na Shredder. Dokładnie. I uwaga, można tą małą pompeczką napompować do 8 barów, czyli każdy rower szosowy, nawet te stare na wąskich oponach i ładnie wygląda. To my w ogóle, Tomek, w takich tańszych rzeczach to RWR-em trochę zalejemy. Nie, tu mam coś takiego. Nie wiem, to ty się powiedz, ty lubisz takie fikołkowate rzeczy, ja No bo nie lubię to naboi. jest fajna rzecz. Pompka na naboje CO2, czyli jak ktoś nie lubi sobie manualnie pompować, to wkręca coś takiego, to działa, również jest uniwersalne na zawór Presta i Shredder. I mamy jeden nabój i jeżeli złapiemy kapcia, to tym jednym nabojem napompujemy sobie tyle, żeby Dojechać do domu. dojechać do domu i co fajne, Bontrager ma 30-dniowy program zadowolenia klienta, że jeżeli sobie to kupicie i stwierdzicie, że jest niefajne, to możecie to zwrócić w dowolnym sklepie i będziecie mieli, pod warunkiem, że jest nowo, nierozpakowane, I jak nie użyjesz i tego będziecie naboju. mieli całkowity zwrot gotówki. I to jest naprawdę fajność. Ja jako rzecz A rezerwowałem. moim zdaniem to jest dużo fajniejsze. Jeżeli ktoś nie ma lampki tylnej, to zdecydowanie powinien to kupić. Za cenę jeszcze 99 zł mamy, no to Tomek, tego to sprzedaliśmy wszystko. Dużo sprzedaliśmy i tak Już. naprawdę bardzo dobry odzew z rynku. Ludzie sobie chwalą. Raz, że lampka jest aluminiowa, dwa, że ma 100 lumenów, to jest naprawdę dużo, ale to, co jest w niej najfajniejsze, to są dwie rzeczy. Raz, Funkcja że stopu, co? raz, że uchwyt magnetyczny, który tam wskakuje, a dwa, że funkcja w stopu, czyli jak jedziemy w peletonie, w grupie z kimś, jak zaczynamy hamować, to nie musimy krzyczeć hamuję, tylko to tak jak w samochodzie, zaczyna No mocniej. chyba, że jedzie kolega tobie na kole z tyłu bardzo i nie zdąży. Tak, i uwaga, na trybie Power Saving Mode 40 godzin wytrzyma, a na najmocniejszym 5,5 godziny. Średnie to jest 12-20 godzin. To jest sztos. Najfajniejsza lampa, w ogóle jeden z najfajniejszych produktów, To który nam się Jeszcze chcesz coś, żebym wyjął? najbardziej udał. Niedrogi Smar. On występuje w kilku wersjach, 49 zł i tutaj Tak. jest kolejna ciekawostka. Nam te smary produkuje europejska firma, której w Polsce nie ma. Nikt tych smarów tej jakości nie ma poza nami. Mamy z nimi podpisaną umowę na wyłączność na wiele, wiele lat. To bardzo dobre opinie zbiera, tak nieskromnie Powiem mówiąc. ci tak, ile by tego w domu nie było No. i kiedy by się dostało, to i tak się przyda. Tak. To jest rzecz, która się i tak zużywa. Jest wersja na suche warunki, na mokre warunki, jest wersja ceramiczna i jest wosk. I to naprawdę, jak wejdziecie u nas na kartę produktu tych smarów i zobaczycie opinię, to ma bardzo dobry feedback. I to są prawdziwe opinie od prawdziwych ludzi. I nowość w ofercie to już może nie będzie tak uniwersalny. Stworzyliśmy nasze zapięcia. To też z fabryką, do której osobiście jeździliśmy bardzo daleko, bo już ludzie zaczynają komentować, że wasze produkty to też są z Tajwanu. Dobrze, na Tajwanie czy na dalekim No niestety wschodzie. tam są wszystkie fabryki ulokowane Tak, i i najwięksi są produkty, producenci. które są naprawdę jakościowo dobre, to jest wszystko projektowane pod nas, my to robiliśmy. 99 zł za taki ulok, który jest jeszcze w miarę lekki, bardzo mocny i ma uchwyt. Panie, Dobra cena. jak w dym. No i co? I to mamy wszystko do 100 zł. Koniec tak produktów za 100 zł. Teraz dla grubszego portfela robimy zmianę. Teraz kolejna sekcja. Rozpoczynamy prezenty do 300 zł i tu będzie również kilka fajnych bardzo cacków. Zacznijmy od tego cacka. Moim zdaniem rzecz, która jest potrzebna każdemu rowerzyście. Sprawa wygląda tak, że obecnie guma jest tak zrobiona w rowerach, że czy z dętki, czy z opony te ciśnienie po prostu schodzi. Jest to jedna z podstawowych pompek, ona kosztuje lekko ponad 100 tak naprawdę, ale tak jak mówisz, to taki niezbędnik, bo ja nie wyobrażam sobie dopompowywać co chwilę. Jakieś pompowałem, tak. Fajnie? Nie. No właśnie, dlatego jest taka pompeczka z Bontragera, ona jest fajna, bo ma podstawę aluminiową, ten cały trzon też ma aluminiowe. I autogłówkę. Znaczy auto ma dwie końcówki. Musisz wsadzić w odpowiednią dziurkę To tam i tutaj odciągnąć. chłopczyk w dziewczynkę odciągasz i pompujesz. Tak trzeba zrobić. A jeżeli chcemy coś ładniejszego, lepszego, to jest nasza pompka. Tutaj poszliśmy zdecydowanie w design, bo raz, że ma dużo większą podstawę, stoi stabilniej, ma dużo większy Wyświetlacz. wyświetlacz. Ładna rączka też drewniana jest. Tak, ona daje do 14 barów. Mamy bardzo długi, fajny uchwyt i ona też jest uniwersalna, tylko ten uniwersalizm działa inaczej, bo jeżeli chcemy pompować samochodowy, to mamy tak. Jeżeli chcemy pompować Presta, to odwracamy i nakręcamy. Bardzo ładna drewniana rączka, a nie imitacja drewna. Mamy w zestawie jakieś tam do piłki, do pompki, do materaca.
to kosztuje 229 zł, ale jakościowo, słuchajcie, tutaj Tomek to samo, napisać lezynę i cena 400 I zł. 400 będzie, tak. Teraz zmienię troszkę firmę i to będzie chyba lampka, która jest game changerem na rynku tak naprawdę. Szczał w dziesiątkę. Tak. Wydaje mi się, że mimo iż nasza lampka za 100 jest tańsza o połowę ponad, to tych i tak sprzedajemy najwięcej, ponieważ śmiało można powiedzieć, że jest to najlepsza i najpopularniejsza lampka rowerowa. Chyba na rynku i nie tylko w Polsce, ci pan. A teraz dlaczego, powiedz Tomasz? Stoją tak naprawdę widać w dzień z 2 km i naprawdę ją widać. Oczywiście Tak? ma NT+, łączy się z Garminem, Jest, ale jest wodoszczelna, ma ten IPX7 się nazywa i jeszcze ma tryb szybkiego ładowania, że ją w 2 godziny można naładować. Koszt ponad 200 zł, no i tak jak mówisz, widoczna w dzień z 2 km. Czas na różnych trybach to wynosi maksymalnie 13 godzin. Bo ona ma jeszcze dzienny tryb No, i nocny tryb. bo ona wykrywa dzień i noc. I teraz uwaga, jest na tyle mocna, że ona w dzień, jak widzi, że jest jasno, świeci troszeczkę mocniej, No. bo jest jasno. Jak się robi ciemniej, ona świeci troszeczkę mniej mocno, Ale nadal widoczny. ale nadal bardzo mocno widoczna, ale jakby ona dawała w nocy na maksa, to kierowcy by chyba zwariowali. No to kiedyś jak jeździłem z ludźmi, to kazali mi włączyć Tak. na tą pierwszą flarkę. To wali co po miałem, goleniach. Na ten. Po Tak, oczach. i teraz będzie RWR FL3. Raz, że jest aluminiowa. Dwa, że jest wodoszczelna, jest na USB-C. W ogóle ten zasięg, który ona ma, to pokazuje i oświetla drogę do 200 metrów, ponieważ ta lampka w cenie tam 269 zł ma aż 1000 lumenów. Szkoda troszeczkę, że może nie ma odcięcia światła tego, żeby kierowców nie oślepiać, no bo tego nie ma, aczkolwiek to już jest takie... Dobrze by było, gdyby było, ale... To nie kosztowałaby wtedy tyle, co kosztuje, tylko kosztowałaby więcej, jakby miało odcięcie. Dokładnie, ale jeżeli chodzi o samą jakość, aluminium dobrze wykonane, Mi się uchwyt najbardziej w niej podoba. Możecie kupić, zobaczyć jak wygląda uchwyt. bo jest dobrze spasowany, tak? Tak. Że wszystko ładnie ze sobą leży i naprawdę lampkę o 1000 lumenów w tej cenie, w tej jakości też jest dość ciężko Co mam znaleźć na jeszcze rynku. dla Ciebie? Najfajniejszą rzecz zostawiłem na koniec. Dobrze, To są lampki, które też są game changerem, powiem Wam. już ja tłumaczę dlaczego. Wiesz jak to otworzyć? Czuję. Już projektowałem opakowanie z tobą. Przeprojektować trzeba będzie. Dlaczegoż? To uchwyciki tu nie takie jak w tych tam. Raz, że to jest w takiej gumie, takiej milusiej. No milusie i to jest pudełeczko do ładowania lampek. Tak, i ono jest samo sobie od razu stacją ładującą i co jest fajnego w uchwycie, on jest również magnetyczny, że i uchwyt i pudełeczko jest takie, że to No sobie... i tak samo lampki mocujesz do roweru Tak. na uchwyt i lampka jest na magnetyczne zapięcie. Tak, ma tam jakieś tam różne tryby i ten tryb naprawdę wściekły, to tutaj tego nie zobaczyć, to Bardzo fajny zestaw, powiem można Ci. oszaleć i to magnetyczne, ale to nawet tutaj widać jak jest magnetyczne, bo to ma po prostu wbudowany magnes i się trzyma. I tyle. O, hyc wskakuje. Magic. Hyc wskakuje i to naprawdę estetycznie wygląda. 199 zł. Tak. Uważam, że cena bardzo dobra. Dobra, Wyszczołowa wręcz. tak. Wiem, co zostawiłeś na koniec. To będzie najfajniejsza No. rzecz rzeczywiście. Wiecie co, pompkę do amortyzatora, tak naprawdę chyba każdy powinien mieć taką pompkę, jeżeli ma rower z amortyzatorami powietrznymi. Czy to przód, czy to tył. Tak, bo ciśnienie z amortyzatora schodzi i trzeba to co jakiś Prawda czas... jest to jakiś czas, ona kosztuje 129, jest przyjemna w dotyku. Co tu dużo mówić. A tu jeszcze do 300 400. lumenów, przód 75 lumenów, tył do 20 godzin, do 30 godzin pracy. Ale jest mała, fajna. Czyli dobrze wykonane, po prostu. Ta. I teraz to, co mi się najbardziej podoba. W pierwszej partii niektórzy klienci zarzucili, iż nie ma instrukcji obsługi. Wydawało nam się na początku, że instrukcja obsługi do narzędzia, które Jest prostym narzędziem. jest proste, że nie jest wymaga, ale Jest instrukcja obsługi, jest po polsku. jest Najważniejsze. instrukcja obsługi, jest po polsku, żeby nikt nie zarzucił, bo wygląda fajnie. I teraz tak, jeżeli posiadasz rower, jakiś lepszy, nawet aluminiowy, posiadasz komponenty karbonowe, czy masz ramę karbonową,
absolutnie powinieneś nie pracować narzędziem zwykłym, tylko kluczem dynamometrycznym. I teraz nasz klucz dynamometryczny ma zakres od 2 do 24 newtonów. To chyba wszystko w rowerze da się zrobić. Jest kluczem nastawnym i ma w zestawie, o Jezu, wszystkie Bity. prawie bity, imbusy, torksy, Mało tego, powiem ci, krzyżak płaski. te bity są wymienne ze wszystkimi bitami na rynku. Są kompatybilny jest ten klucz. Tak? I co jest fajne, on jest oczywiście grzechotnikiem, no i jakby... Na To jest klucz bezkonkurencyjny. Jego sprzedaliśmy również już mnóstwo, bo tak jak mówię, rowerów karbonowych czy lepszych aluminiowych sprzedaje się bardzo dużo i każdy rower na wyposażeniu w domu powinien mieć Tak, taki ale oto generalnie każdy rower ma teraz podany moment, w jaką siłą się dokręca. Każdą I co jest śrubkę. najciekawsze? 199 zł za Tak. taki klucz, to jeżeli twój mąż albo żona jeździ rowerem i ma rower lepszy i nie ma klucza dynamometrycznego, to w tej chwili proszę za nabyć taki produkt. No, kolejna kategoria do 500. Wchodzimy w tryb prezentów do 500 zł. I teraz tak, do 500 zł bardzo fajna lampka z Magic Shine'a, czyli z takiej firmy wśród oświetlenia 1600 lumenów. Ona kosztuje około 400 zł mniej więcej. Jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze większej mocy niż tamta wcześniejsza, więcej niż 1000 lumenów, to 1600 To już jest dużo. To z nocy dzień robi. Tak. To już jest... Dużo się tego sprzedaje. Magic Shine naprawdę robi bardzo fajne oświetlenie. Ty to lubisz to takie... Czekaj, to dam teraz takie dwie kosteczki, flarki przód i tył. Mówiliśmy wcześniej... O tyle, a to masz komplecik, przód i tył. Mówiliśmy wcześniej o flarze jako najpopularniejszej lampce do Tak. tyłu, ale ten zestaw to nie jest zestaw dla wszystkich, bo to nie jest zestaw, który oświetla drogę. Nie, on jest tylko pokazujący, że my jesteśmy na drodze. I bardziej skierowany dla kolarzy szosowych. Ja wiem, czy szosowych. No generalnie te oświetlenie nie jeździmy nim w nocy, tylko to jest na dojazdówkę, jeżeli gdzieś nie zdążymy, bo to nie oświetli drogi. No nie. To mocno zaznaczy i pokaże nas Na drodze. i to jest fajne, bo jest małe, kompaktowe, filigranowe. Mam 3 takie produkty, które ty się lubujesz w takich produktach. W takich designerskich, nie wiem dlaczego. Nie, ja tu muszę pokazać znowu. Znaczy dobra, nie będę pokazywał. To dla dzieci może być bardzo ciekawy prezent. Ja czasem widuję takich pozytywnych frików, którzy z głośnikami jeżdżą na rowerze. Uwaga, dzwonek rowerowy z wbudowanym głośnikiem, który łączy się z telefonem na Bluetooth i gra muzykę. I gra muzykę w ogóle do 6 godzin. To jest hit. Jest wodoszczelny oczywiście z uchwytami, tam z dzwonkiem. Koszt około 500 zł. I nagraliśmy o tym materiał, że coś takiego istnieje. Wyświetleń to na Ciężki. TikToku naszym, przy okazji zapraszamy na TikToka. Miało kilkaset tysięcy wyświetleń. I ludzie mówili, o Jezu, dla kogo, że można głośnik kupić, z głośnikiem w kieszeni jeździć. No można, ale nie będzie to dzwonek na kierownicy, który będzie grał ładną muzykę. No nie. A on brzmienie ma ładne. Produkt kontrowersyjny, ale na Dosyć pewno, tak. ale na pewno ciekawy. Nie dla wszystkich. O, mam tobie kolejny produkt. Ty to Zostaw ten ulubiony mój największy ale na o, koniec. to jest dla ciebie produkt. Ty się lubisz w grawele bawić, taką pompeczkę sobie włożysz w kieszeń. Pompka elektryczna z Treka. I teraz co jest fajnego? Raz, że ona jest też uniwersalna na tam wszystkie rodzaje wentyla, ale dwa, że ona dokładnie pokazuje w PSI albo w barach, ile mamy ciśnienia. I teraz uwaga, nie musimy absolutnie nic robić. Ona ma w sobie wbudowany akumulator, który napompuje. Jak jest naładowana, to możemy napompować 2 zestawy kół, tak? Czyli Tak. jakby 2 rowery i nie musimy robić absolutnie nic. Wkładamy do wentyla i ono robi burczy. Burczy, I tak ale naprawdę sama pompuje, nie musimy machać, nie musimy robić nic. Absolutnie bardzo fajny gadżet, ja polecam. ja wiem, że na rynku będą takie pompki z tej marki takiej znanej, RWR chyba, tak? Z czasem tak, ale pierwszy rzut nie wyszedł, bo nie przeszedł testów jakościowych w fabryce i teraz mówię poważnie. Coś tam się nie zadziało. Nie najtańsza pompka, ale jakościowo, jak wszystko z Treka, absolutny sztos jakościowy. I teraz To jest mój produkt. nie, to jest Treka. Ja posiadam taką skrzyneczkę w domu i teraz uwaga, jeżeli jeździsz rowerem, to co zazwyczaj możesz mieć w rowerze? Możesz mieć baterię Di2, którą musisz ładować. Albo Di2, nie, albo nie. AXS-a. To jest do AXS-a bardziej. Masz AXS-a.
masz lampkę z przodu, masz lampkę z tyłu, masz jakieś tam urządzenie typu Garmin Komputer albo jakiś masz, Wahoo. tak? I jak kończysz jechać rowerem, to wszystko musisz naładować. Gdzieś to naładować. I tu masz wszystko połączone w taki sposób. O tak to wygląda, widzisz? Tak, że masz końcówek USB-C, masz końcówek mikro USB, masz normalne zasilanie. Tu możesz wszystko sobie oznaczyć i to wszystko pokazuje w sposób... I to wszystko naprawdę pokazuje w sposób bardzo ładny, Tu jeszcze estetyczny. diody są chyba, tak? Tak, i Tutaj. pokazuje, co jest naładowane, co nie jest naładowane. I ja to trzymam sobie w moim świętym miejscu, koło łóżeczka. Ja to sobie wszystko mam podłączone, podpisywane i sobie kończę rowerek, wypinam lampkę jedną, drugą, wypinam Wahoo, wypinam AXS-a i sobie to wszystko zamykam i to się ładnie, estetycznie ładuje. A to jest taki materiał też milusi, takie ognisko domowe. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Czy niezbędna? No oczywiście, że zbędna, ale jest Jakbyś fajna. To jest przyszedł do fajny mnie, to ja gadżet. bym ci z pudełka od butów zrobił coś takiego. No, bardzo mi się to podoba. Z pudełka od butów? Pewnie, że tak. Też by ci się wyświetlało, że I też by się wyświetlało? I co, koniec? Tak. Przechodzimy do ostatniej sekcji, czyli prezentów za 1000 polskich złotych. O Jezu. To już bardzo dobre prezenty, Tomek. Wiesz co, generalnie lampki, bo chyba tego nigdy... No lampki, tu ciągle wchodzimy w lampki bardziej designerskie, bardziej ładne, bardziej fajne. To jest Knock, czyli australijska firma, która produkuje, no zresztą widzimy po samym kształcie lampkę po prostu, która jest i designerska, jest i dobra. W tym wydaniu mamy tutaj lampkę, która ma 700 lumenów. Umówmy się, 700 lumenów to też jest bardzo dużo. Oczywiście To jest dużo. Im więcej, tym lepiej, ale 700 w zupełności wystarcza. Bardzo estetycznie zrobiona w zestawie z lampką tylną. Coś około 500 zł. Przypominam, jest to przedział między 500 a 1000. Tak, o Jezu, to ciężkie takie. Jest to zapięcie z abusa. To jest gruby gips. I teraz tak, no to jest zapięcie, które bardziej służy, nie wiem, jeżeli macie bardzo drogi rower, czy to elektryk, czy rower po prostu bardzo drogi, który często gdzieś zostawiacie, to coś takiego by się przydało. Jest to zapięcie, Tomek, jeżeli ja dobrze pamiętam, z wbudowanym alarmem. W ogóle to jest zapięcie abusa, które w tej całej hierarchii z abusa jest bardzo wysoko w hierarchii abusa najlepszych zapięć na świecie. I uwaga, jest to zapięcie na odcisk palca, czyli nie musimy wozić kluczy, nie musimy co kiedyś wozić pokazywali oni. nic. Dokładnie. No nie jest to najtańszy gips, ale mówi się nieoficjalnie, że dobre zapięcie powinno kosztować 10% wartości roweru. Nie, to z alarmem też. Ale. No i ma wbudowany alarm, czyli jak ktoś zacznie gmerać czy coś tam ciąć, to alarm zacznie wyć i dodatkowo... Jest dosyć ciężkie. Tak, jest to dość kontrowersyjne, ale zawsze kilka zapięć w roku tego typu się sprzedaje, no bo jeżeli masz elektryka, którego zostawiasz, No to ma sens, ale do szosy tego nie kupisz się do góra. waży to trochę też waży. bardzo dużo, ale jest to nawet ciekawy produkt, bo raz, że zapięcie z alarmem, dwa, że na odcisk palca, gadżeciarski produkt, sztos. Dobra, dam ci 3 te lampki teraz, bo to w jednej kategorii chodzi. Bo to i tak długi film będzie. Tak, to dobra? jest, tak. To jest tak. Ja dopóki nie miałem, to sądziłem, że to jest gadżet zbędny, ale no niestety z racji na gadżeciarstwo uważam, że jest to w tej 3 chwili lampki generalnie chyba najpopularniejsze na rynku z radarami. zdecydowanie. Trek Kerbek, Wahoo Track Radar i Garmin Varia. Varia występuje w wersji tańszej, w wersji lepszej, to jest wersja lepsza. One wszystkie to jest... Garmin był pionierem takich Tak. rzeczy tak To naprawdę. są wszystko lampki, które kosztują około 800 zł i uwaga, bo teraz niektórym wybuchnie mózg. Psz. To są lampki, które mają wbudowany radar, czyli ty posiadając urządzenie z przodu, czyli jakiś komputer GPS typu Garmin, typu Wahoo, w momencie, gdy w promieniu chyba do 200 metrów, dobrze Ta jest pamiętam? do 150 widzę. Od 150 Około 200 metrów do powiedzmy. 200 no. metrów pojawi się samochód, na twoim urządzeniu wyskoczy informacja, że jest jakiś obiekt, który się do ciebie zbliża i na monitorze po lewej stronie pokazuje na skali, jak daleko samochód jest za tobą i teraz to tak pomaga i daje taki komfort psychiczny, że ty wiesz, kiedy auto za chwilę wyskoczy za ciebie i jakby masz oczy z tyłu głowy, można powiedzieć. I ja całe życie do tamtego roku jeździłem bez radaru i było spoko, bo w sumie całe życie tak było, ale naprawdę, jeżeli chodzi o nasz komfort psychiczny i o bezpieczeństwo, sama informacja, że coś się do ciebie zbliża z tyłu i za chwilę cię wyprzedzi, to wiesz, że powinieneś się trzymać bardziej prawej strony, wiesz, że za chwilę coś ci wyskoczy z lewej strony. Absolutnie uważam, jeżeli jeździsz dużo po drogach
na których są inne samochody, jest to- to rzecz niezbędna. Przydatne. Dodatkowo to jeszcze ma sygnał dźwiękowy, jak coś się zbliża też. Tak pisze. jest. Mnie to irytuje, jak jadę z chłopakami, bo im ciągle coś tam pisze. Ale ten dźwięk można sobie No, wyciszyć, można go całkowicie wyłączyć, a i tak będzie informacja na komputerze. na ekranie. Dodam tylko, że to od Treka to jest ta sama soczewka, co siedzi we flarce tej za tam 249 zł. To jest te same światełko mocne. Czyli tak samo będzie dobrze Dokładnie. świeciło. I to jest rzecz fajna. Jeżeli bardzo się martwimy o naszą drugą osobę, Połówkę. dziecko, które jeździ na rowerze, to warto o czymś takim pomyśleć. Nie najtańsza rzecz, ale absolutnie uważam, że bardzo fajna. Czy to Tak. wszystko? Wszystko. I teraz idziemy na koniec. Mamy prezent Ultimate. I to jest prezent moim zdaniem, który może chyba sprawdzić się najbardziej, bo Bon- nigdy nie trafimy, co ktoś ma, czego nie ma tak naprawdę. Bon w domu. podarunkowy, który możecie kupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie na prawie dowolną kwotę. Wysyłamy go w wersji PDF, wysyłamy go w wersji normalnej. Jak ktoś lubi, bo ludzie czasem proszą, żeby się podpisać, podpisujemy się. Bon podarunkowy jest zawsze rzeczą bezpieczną. Dodatkowo ten bon ma ważność chyba rok, tak? Tak. Więc ktoś może sobie wykorzystać, nie wiem, teraz dostanie bona, latem się okaże, on potrzebuje spodenek, tak? I hyc przychodzi i ma spodenki i koszulka jeszcze może wyjść Tylko z tego. ja osobiście wolałbym dostać jakąś rzecz. Jeżeli ktoś Ale wie, to słucha, widzisz, rzecz, to nie u mnie Ania nie wie, co ma mi kupić, ja muszę jej podpowiedzieć, co no chcę ale dostać. to zawsze można porozmawiać, gdzieś wyciągnąć w trakcie No tak, roku no. sobie. Ja to w ogóle stworzyłem taki kajet, jak u mnie żona coś mówi, że coś chce, to ja zapisuję, bo później nie pamiętam. To działa. Ale mówisz kajet, to pokazujesz, że tak zapisujesz. Bo kajet cyfrowy. Nie, no zeszyt to jest... Dobra, będziemy kończyć. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby i na koniec kilka ważnych ogłoszeń. Ogłoszenie parafialne. W tym roku sklepy są otwarte do 23 grudnia. 24 grudzień jest bez handlu. Ustawowo to zmienili, Ustawowo. bardzo dobrze, idziemy wszyscy na święta, sprzątamy, gotujemy i w ogóle. I jeszcze dwie rzeczy, pamiętajcie o ratach 0% na wybrane produkty i również włączyliśmy opcję PayPo, czyli jeżeli masz dużo wydatków na święta, możesz kupić teraz i zapłacić za miesiąc. Tyle. Dzięki, że byliście z nami, mam nadzieję, że pomogliśmy troszeczkę osobom rowerowym wymyślić, co by było To odpowiednim jest zawsze prezentem. ciężki temat, powiem Ci. Nie zawsze. Dzięki, że byliście z nami. Pa! Pa. Mechanik powinien samochodowy takie PayPal wprowadzić. No, święta samochód w naprawie zapłacisz A, proszę. bo Volvo w naprawie, tak? Gryzie mnie ta czapka. Wczoraj robiłem test FTP. Po co? Ja nie robię takich rzeczy. To jest tragedia. Generalnie test FTP robisz po to, żeby określić twój próg maksymalny Myślałem, że to i na jest podstawie tego wyznaczasz treningi, które tam sobie rozpisujesz. No. Zrobienie testu FTP to jest tragedia. Bo tam musisz na maksa jechać. Jak mi tętno wskazało w moim wieku 182, to już jest stan agonalny A osiągnięty. co ja mam powiedzieć? Jak ja czasami jadę pod górkę, ja mam 185 w moim wieku. Bo ty jesteś młodszy. No młodszy, no. To ja już powiem, tam trumna powinna już być. To jest stan agonalny. Który ty byłeś na Tour de Pologne? 900 któryś chyba. A jaki jest plan na przyszły sezon? W które miejsce chcesz wskoczyć? Nie wiemy, czy będzie Tour de Pologne w Będzie. Bukowie. Nie wiadomo. Start jest w Trójmieście. Wiem. Ale jak będzie, to No jedziemy to- i co? W Trójmieście? Nie, no jak będzie ogólnie Tour de Pologne amatorów, w które miejsce chcesz osiągnąć? 500. 500? A ty który byłeś? 160. No i ile było minut różnicy? 20 minut między nami, niecałe. No. Ja do pierwszego 11. No. Pierwszy miał lepszy czas z rundy niż zawodowiec. Taki oni pierwszy.